Klęska powstania listopadowego pociągnęła za sobą represje we wszystkich trzech zaborach. Dotychczasowa autonomia Królestwa Polskiego została również bardzo mocno ograniczona. W 1832 roku car Mikołaj I wydał tzw. statut organiczny, na mocy którego zostały zlikwidowane m.in. Sejm i Wojsko Polskie, dwie instytucje, które dawały namiastkę niezależności. Nowym namiestnikiem królestwa został dowódca armii rosyjskiej Iwan Paskiewicz. Rosja narzuciła Królestwu Polskiemu kontrybucje w wysokości 22 milionów rubli. Kontrybucje miały pokryć straty poniesione przez Rosję w trakcie powstania. Nakazano także budowę Cytadeli Warszawskiej, więzienia, które odtąd było kojarzone z uciskiem wobec Polaków dążących do niepodległości. Wzmożony terror zmusił wielu uczestników powstania do emigracji. Początkowo około 50 000 osób znalazło się poza granicami królestwa, głównie w Prusach i Austrii. Część z nich wróciła potem skuszona obietnicą amnestii albo zmuszona do tego przez władze pruskie i austriackie. Amnestia okazała się jedynie carską manipulacją. Żołnierzy walczących wcześniej w powstaniu wcielono do armii rosyjskiej, oficerów zesłano w głąb Rosji, a na przywódców powstania wydano wyroki śmierci. Spora część powstańców przedostała się przez Saksonię i Bawarię dalej na zachód. Znaleźli się więc w Szwajcarii, w Belgii, Wielkiej Brytanii i przede wszystkim we Francji. Wśród około 11 000 uchodźców znalazło się wielu wybitnych wojskowych, ale także osobistości ze świata nauki, polityki i kultury polskiej. Przeszli oni do historii jako wielka emigracja, nie ze względu na swoją liczebność, ale ze względu na rolę, jaką odegrali w walce o niepodległą ojczyznę. Władze krajów, do których udawali się Polacy, nie były zbyt entuzjastycznie nastawione do uchodźców. Szczególnie we Francji obawiano się zatargu z Rosją i wybuchu zamieszek rewolucyjnych, które zburzyłyby ład panujący w Europie. Dlatego rząd francuski początkowo nie chciał dopuścić na osiedlenie się emigrantów w Paryżu, żeby osłabić ich wpływ na pragnących zmian mieszczan. Uchodźców w grupach rozlokowano po mniejszych miastach francuskich, wypłacając im nieduży żołd. Polacy wierzyli, że ich pobyt na obczyźnie nie potrwa długo. Wierzono, że wybuchnie kolejne powstanie na ziemiach polskich, które zostanie wsparte również przez inne narody. Głosicielem tej idei był Joachim Lelewel, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Wileńskim. Uczył się u niego także Adam Mickiewicz. Lelewel był także aktywnym działaczem politycznym. Podczas powstania listopadowego był członkiem rządu narodowego organizującego władze powstańcze. Starał się on zjednoczyć środowisko emigracyjne, tworząc w grudniu 1831 roku Komitet Narodowy Polski. Sam angażował się w ruchy rewolucyjne także w innych krajach Europy, w krajach niemieckich, we Włoszech i we Francji. Chciał pozyskać inne narody jako sprzymierzeńców w walkę o sprawę polską. Mawiał: los, szczęście lubej ojczyzny naszej i ludu polskiego nie wprzód zapewnione będą, aż kiedy inne ludy ujrzą zapewniony swój byt zupełny oraz swą wolność całą i zupełną. Ogólnoeuropejska rewolucja, na którą tak bardzo liczyli Polacy, nigdy nie wybuchła. Wszystkie państwa starały się zachować obowiązujący ład międzynarodowy. To powodowało pogorszenie się nastrojów w środowisku emigracyjnym. Doszło także do wielu konfliktów wewnętrznych. Emigranci spierali się ze sobą co do metody odzyskania niepodległości i kształtu przyszłej ojczyzny. We Francji powstały dwa duże ugrupowania emigracyjne: Towarzystwo Demokratyczne Polskie i Hotel Lambert. Towarzystwo Demokratyczne Polskie na czele z Wiktorem Heltmanem chciało, aby Polska odrodziła się jako republika oparta na równości wszystkich stanów. Członkowie towarzystwa opowiadali się za zniesieniem przywilejów szlacheckich i uwłaszczeniem chłopów. Drogą do osiągnięcia niepodległości miało być przygotowanie kolejnego powstania, w które zaangażowałoby się całe społeczeństwo. Drugie emigracyjne ugrupowanie, skupione wokół księcia Adama Czartoryskiego, zwane Hotel Lambert, od miejsca, gdzie książę miał swoją rezydencję,
upatrywało możliwość odrodzenia się Polski w wielkiej wojnie europejskiej, w której mocarstwa zachodnie wystąpiłyby przeciwko Rosji. W związku z tym koncentrowało się ono głównie na działalności dyplomatycznej. Działacze Hôtel Lambert szukali sprzymierzeńców dla sprawy polskiej w Anglii czy Francji, a także podsycali nastroje antyrosyjskie w Turcji, bowiem według księcia Czartoryskiego to Turcja jako pierwsza powinna wystąpić przeciwko Rosji. W kwestii ustroju przyszłego państwa polskiego to ugrupowanie opowiadało się za monarchią konstytucyjną opartą na Konstytucji 3 maja. Królem miał zostać oczywiście sam książę Czartoryski. Oba ugrupowania emigracyjne wysyłały do wszystkich 3 zaborów swoich emisariuszy, po to by pomóc w budowaniu ruchów spiskowych w kraju. Te organizacje były jednak bardzo słabe i rozproszone, przez co były łatwo rozpracowywane przez władze zaborcze. Do najważniejszych konspiratorów należeli Szymon Konarski, Karol Libelt, Edward Dębowski i ksiądz Piotr Ściegienny, który miał bardzo trudne zadanie, bowiem do udziału w powstaniu próbował zaktywizować chłopów, a więc tę grupę, która miała najsłabsze poczucie przynależności do narodu polskiego. Wielka emigracja odegrała również ogromną rolę w podtrzymywaniu polskiej tożsamości narodowej. Na emigracji polska kultura mogła rozwijać się swobodnie. W Paryżu tworzyli m.in. 3 wieszcze narodowi: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Powstały również ważne polskie instytucje. W 1832 roku Towarzystwo Literackie Polskie, które było ważnym miejscem spotkań i wymiany poglądów ważnych ludzi ze sfery kultury. W 1839 roku powstała natomiast Biblioteka Polska, która istnieje do dziś.